Siemanko, siemanko na kanale, witam na kanale CryptoNol, witam cały mój CryptoNOL gang. Co dzisiaj? Dzisiaj CryptoBuyera jak zawsze w piątki. Co powiemy dzisiaj w CryptoBuyerze? Zaprezentowanie Shiba AI wywołuje szum, do tego SEC zatwierdza nowy kryptowalutowy fundusz ETF od Grayscale. Będziemy także patrzeć, dlaczego Bitcoin wystrzeli jak rakieta. Podamy kilka głównych powodów. Do tego Robert Kiyosaki wskazuje, że Bitcoina kupiłby nawet George Washington. Oraz milioner mówi, jak zdobyć Bitcoina. I do tego przejdziemy sobie oczywiście na giełdę BinX. Mam zawsze dla Was fajny link, fajne promocje. Teraz akurat jest do zgarnięcia nawet 10 ETH. Także co robimy? Zaczynamy. Jeszcze na samym początku chciałem pozdrowić wszystkich widzów, wszystkich, którzy piszą dla mnie komentarze, nie dla mnie, którzy piszą na kanale komentarze, którzy lajkują, którzy subskrybują. Jest nas już 370 osób, także lecimy z tymi tematami. Wchodzimy sobie pierwsze w notatki, oczywiście przeważnie wszystko dla Was zapisuję, także żebym wiedział, co jest grane. Wchodzimy i pierwszy news jest o Shibie. Shiba zaczyna zwracać uwagę na potencjalny punkt zwrotny. Główny programista Shiba niedawno zapowiedział miesiąc wypełniony aktualizacjami, partnerstwami i integracją skupioną wokół sztucznej inteligencji, nazywając to Joule AI. Wskazówka sugeruje zmianę w sposobie działania ekosystemu Shiba w przyszłości i po prostu co wydarzy się dalej. Tutaj popatrzymy sobie na ekran. Najlepszy czas, po pierwsze powiedzcie mi, macie Shibę? Ja na przykład posiadam, w sumie nie ja posiadam, moja żona posiada Shibę, mamy troszeczkę tokenów, no i także zobaczymy, co to będzie. I Kusama zasugerował, że ekosystem wyda wiele zmian opartych na sztucznej inteligencji. Mogą one obejmować automatyzację na poziomie projektu, narzędzia dla użytkowników lub funkcje powiązane z tokenami. W ostatnich komentarzach Kusama podkreślił integrację, a nie aktualizację powierzchni, wskazując na głębszą funkcjonalność i inteligentniejsze wykonanie. I co Wam powiem, moja przygoda w sumie z kryptowalutami zaczęła się, powiedzmy, od tego, że kiedyś z żoną pracowaliśmy sobie na jednym projekcie, malowaliśmy sobie dom z zewnątrz, no i taki koleś po prostu do mnie podszedł i zaczął mi mówić tam o kryptowalutach, o tym, ile on to nie zarobił ostatnio na Shiby. To był wtedy taki wielki boom i żebym założył sobie konto i w ogóle. Wtedy pomyślałem sobie, że coś po prostu nie po kolei ma w głowie i w ogóle, ale od tego czasu zacząłem się tym interesować. Do tego jeszcze zacząłem czytać, zacząłem się uczyć, zacząłem przeglądać jakieś tam świeczki, nie świeczki, to wszystko i tak po prostu do dzisiaj, około 4 lat to trwa. Do dzisiaj jest to zainteresowanie kryptowalutami, a wręcz powiedzmy, że jest to teraz moja codzienność. Dobra, także tyle na temat Shiba. Co zrobimy? Można sobie oczywiście wejść na bithub.pl, przeczytać sobie ten artykuł o Shiba i zobaczymy dalej. Obserwujemy rynki, po prostu co będzie się działo, bo wiadomo jak jest z kryptowalutami, po prostu trzeba obserwować. Są ważne poziomy, ważne aktualizacje, tak jak Ethereum zrobiło aktualizację, cena podskoczyła do góry, wieloryby skupują Ethereum i po prostu o to chodzi. Przechodzimy do następnego tematu szybciutko. I teraz co? Robert Kiyosaki wypowiedział się ostatnio na Twitterze, że nawet George Washington, jeżeli by żył oczywiście w naszych czasach, to kupiłby Bitcoina. Ale dlaczego? Ponieważ sięgając po historyczne słowa George'a Washingtona,
Kiyosaki przywołał ostrzeżenia pierwszego prezydenta USA na temat zagrożeń wynikających z używania papierowego pieniądza, argumentując, że Bitcoin jest odpowiedzią na wszystkie właśnie te problemy. W jego interpretacji, gdyby Waszyngton żył dzisiaj, z pewnością byłby zwolennikiem Bitcoina jako cyfrowego, zdecentralizowanego aktywa, którego podaży nie da się sztucznie zwiększyć i które nie jest kontrolowane przez żadne państwo. No i myślę, że miał w tym bardzo dużo racji. George Washington już wtedy przewidział, że pieniądz papierowy po prostu prędzej czy później upadnie. I co? Kiyosaki teraz o tym mówi w tych czasach, porównuje to wszystko. Ma on dla mnie, przeczytałem niedawno jego książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec i po prostu ma bardzo dużo fajnych spostrzeżeń. I polecam tą książkę, polecam przeczytać, polecam w ogóle zainteresować się Robertem Kiyosaki. Bardzo fajny koleś, bardzo fajne rzeczy, dużo mądrych rzeczy przede wszystkim o przepływie pieniądza, o tym, co zrobić, żeby jednak pieniądze pracowały dla nas, a nie my dla pieniędzy. Bardzo ważne tematy. Co robimy? Teraz przechodzimy do następnego tematu. I będzie to zatwierdzenie, ale musimy się tutaj najpierw wgrać. SEC zatwierdza nowy kryptowalutowy fundusz ETF od Grayscale. I co będzie znajdować się w tym funduszu, bo w sumie to jest najważniejsze, co się będzie znajdować, jakie aktywa. Zgodnie z dokumentacją od SEC nowy ETF będzie mocno skoncentrowany na Bitcoinie. 80% około jego wartości będzie przypadało dla Bitcoina. Będzie też ponad 11% ETH. Będzie też XRP około niecałe 5%, będzie Solana i będzie Cardano, także technicznie rzecz biorąc będzie to pierwszy amerykański spot ETF powiązany z głównymi altcoinami. I co? Według mnie, każdy to widzi codziennie się słyszy po prostu o tym, że firmy, że duże korporacje, duże fundusze skupują Bitcoina, skupują różne aktywa, wieloryby, nie wiadomo kto jeszcze, także wszystko idzie do przodu i po prostu od tego już nie ma odwrotu. Kto nie zainwestuje w krypto, myślę, że w niedalekich, w przyszłym czasie po prostu będzie dużo stratny. Szczególnie z tym, co oczywiście szykuje dla nas Unia Europejska, pełna kontrola obywateli, pełna kontrola internetu, pełna kontrola cyfrowe pieniądze, także nie zapowiada się to dobrze. Do tego tak, przejdę teraz tutaj do takiego artykułu. Jeżeli zastanawiasz się, jak zdobyć Bitcoina, Jack Mallers, milioner i twórca Strike'a, pokazuje, że kluczem jest zmiana podejścia do pieniędzy. Jego rady są proste, konkretne i zrozumiałe nawet dla początkujących. Kim w ogóle jest Jack? Jack jest twórcą innowacyjnej aplikacji Strike, która działa na bazie Bitcoina i sieci Lightning Network. Dzięki niej użytkownicy mogą wykonywać szybkie i tanie transakcje kryptowalutowe na całym świecie. Jego działania przyczyniły się do legalizacji Bitcoina na przykład w Salwadorze jako oficjalnego środka płatniczego. I co on takiego nam tutaj mówi? Mówi mianowicie to, że żyj swoim życiem w sposób przynoszący zyski. Bitcoin uczy, że każda minuta pracy, każda dostawa, którą wykonujesz, to zarobek. Co by było, gdyby każda złotówka, każdy grosz mógł zostać odłożony? Zmniejsz swoje wydatki, szczególnie ludzie w moim wieku myślą: o, kupmy drogi alkohol, idziemy na imprezę, idziemy do klubu, kupmy markowe ubrania. Zmniejsz koszty i wtedy wszystko do ciebie wróci. Widzę, że filozofia identyczna z
100 na 100 po prostu jak Roberta Kiyosakiego, który mówi właśnie o przepływie pieniądza i mówi o tym cały czas, żeby zmniejszyć koszty. Mówi też o tym, że najpierw zainwestuj w aktywa, które w przyszłości będą przynosić ci dochód, czyli pieniądze będą robić pieniądze i dopiero wtedy zacznij kupywać wszystkie dobra typu mieszkania, samochody i resztę. Wiadomo, świat jest jaki jest, każdy pracuje po to, żeby było na bogato moim zdaniem, żeby było fajnie, żeby gdzieś wyjechać, żeby odpocząć, żeby coś zwiedzić, żeby codziennie zjeść coś dobrego, żeby codziennie dobrze żyć, ale niestety musimy się liczyć z tym, że jeżeli wprowadzą CBDC, cyfrowe programowalne pieniądze, i jeżeli wprowadzą to, że będzie zakaz oszczędzania, może nie zakaz, po prostu pieniądze będą miały wartość, wtedy musimy się liczyć z tym, że właśnie takie rzeczy jak Bitcoin, takie aktywa, jak jakieś nieruchomości, które do tej pory kupicie i z których będziecie korzystać, to będą wasze zyski, ponieważ w Europie wychodzi na to, że wszystkich chcą zrównać, po prostu jak kiedyś było za komuny. Dobrze, teraz jeden z następnych tematów. Przerobiliśmy Shibę, przerobiliśmy ETF-a Kiyosakiego oraz milionera. Teraz zobaczymy, dlaczego Bitcoin, prognozują oczywiście, że Bitcoin wystrzeli. Ja powiem wam tak, osobiście teraz na wzorze Bitcoina, na wykresie Bitcoina widzę wzór potrójny szczyt Buddy. Zobaczymy. Nie mówię, że nie będzie wzrostów, oczywiście, wiecie, to jest tylko moja interpretacja. Na pewno długoterminowo wzrosty będą, prawdopodobnie, tak sądzę, wzrosty będą jeszcze w tym roku, ale ewidentnie pokazuje nam się wzór 3 szczytów Buddy. No i co wam powiem, że oczekiwania inwestorów wobec nadchodzących obniżek stóp procentowych wzrosły, tym bardziej, że prezes rezerwy federalnej Fed czuje nacisk ze strony Donalda Trumpa, prezydenta USA oczywiście, który domaga się luzowania polityki monetarnej. Tymczasem na rynku kryptowalut doszło do ogromnej likwidacji krótkich pozycji na poziomie 267 milionów USD w ciągu ostatnich 24 godzin. To wszystko, jeżeli popatrzycie, wpływa na to, że cena Bitcoina rośnie. Jeżeli przejdziemy sobie na TradingView, zobaczycie sobie artykuły tutaj na odkrywaj, wejdziecie sobie na krypto. Więc na przykład adopcja postępuje bardzo szybko. Teraz po prostu jest maniakalne posiadanie Bitcoina przez różne korporacje. Oczywiście Strategy najwyraźniej złapało wiatr w żagle, gdy po prostu stali się wielorybem Bitcoina oczywiście i teraz inne firmy biorą z nich przykład. Adentax ogłosił dziś, że zawarł niewiążący arkusz warunków, aby nabyć 12 000 bitcoinów. Będzie to po prostu suma około 1 miliarda 300 dolarów. Także bardzo potężne pieniądze wchodzą na rynek. Tak samo możemy przeczytać tutaj, że Szwedzi wchodzą na rynek. Znaczy na rynek, w sensie, że dokupują bitcoiny. Wiem, że firmy te z Norwegii zaczynają skupywać bitcoiny, chociaż dla nich bitcoin jest oczywiście złem, ponieważ CO2 i te różne sprawy, wydobycie, Także postępuje adopcja bardzo szybko i to świadczy tylko o tym, że ewidentnie wszystko zamienia się w świat cyfrowy, wszystko idzie do przodu i tak jak mówię, nie ma od tego odwrotu i myślimy, że będzie tylko lepiej. Na sam koniec przechodzę na giełdę BinX. Mam oczywiście dla Was linki będą podpięte w opisie oraz w komentarzu.
mają bardzo fajne teraz, bardzo fajne promocje, bonusy, powiedzmy, można handlując codziennie, można wygrać do 10 Ethereum ETH. Także wchodźcie przez mój link, rejestrujcie się, wpłaćcie, poczytajcie sobie, co trzeba zrobić. Można wygrywać nagrody praktycznie codziennie. Tak jak ja mówiłem, kiedyś wygrałem jakieś PP, wygrałem jakieś boostery. Także giełda jest bardzo fajna, wspiera ją także sztuczna inteligencja, którą zawsze możecie zapytać, powiedzmy, jakie są najnowsze trendy, co dzieje się na rynkach. Oczywiście wiecie jak jest. Analiza fundamentalna, analiza techniczna przede wszystkim z naszej strony, wszystkie newsy polityczne i geopolityczne i na sam koniec możemy nie posłuchać, ale możemy wesprzeć się tym, co mówi sztuczna inteligencja, ale oczywiście nie można tym się sugerować w 100%. Także co? Też miałem tutaj, bo przeglądałem już giełdę wcześniej i właśnie co? Shiba Inu, powracając do Shiba, rysuje byczą odwróconą formację głowy i ramion. Także rzeczywiście może coś się szykować. Obserwujemy Shibę, obserwujemy też Bong, który cieszy się ze spekulacji na temat ETF i zobaczymy co będzie. Szykują się prawdopodobnie jakieś wzrosty. Wchodzimy na rynki, wchodzimy na spot, wchodzimy na wszystkie i co mamy teraz? Film nagrywam w czwartek wieczorem, ukaże się w piątek rano, także ceny mogą troszeczkę się różnić. Wchodzimy na Bitcoina. I co widzimy? 109 796 dolarów, także Bitcoin praktycznie cały czas od 22 maja tego roku, czyli czerwiec i teraz już mamy lipiec, cały czas jest w tych granicach swojego ATH, także czekamy na, no myślę, że może nastąpić wybicie, ale tutaj jeżeli popatrzycie, to jest tak, jeden szczyt, drugi szczyt, trzeci szczyt, może być wyższy oczywiście i jeżeli to się sprawdzi, to mogą być spadki nawet w okolice 98 tysięcy dolarów, ponieważ mamy tu bardzo duże wsparcie. Ale co? Ale jesteśmy dobrej myśli. Myślę, że wszystko to, co dzieje się na rynkach, napędza cenę Bitcoina. ETH 2584 dolary, cena z czwartku. Wieloryby są aktywne pomimo wahań inwestorów detalicznych. Co czytamy tutaj? Nie czytamy, co dowiemy się z wykresu Solany. 151 dolarów za Solanę. Solana szybuje w górę. Instytucjonalna gorączka zakupów rozpala hossę. Taki nagłówek podała nam sztuczna inteligencja. Do tego XRP wzrasta o 3,5%. Są nadzieje na ETF i napędzają one wzrosty. Do tego zobaczymy tutaj na przykład PP. Zapytamy się sztucznej inteligencji, o co chodzi z PP. Dzisiaj obserwujemy silny trend wzrostowy na całym rynku altcoinów z 21 sektorów notujących wzrosty. Szczególnie wyróżniają się 3 obszary. Jest to DEX, są to platformy smart kontraktów i są to memcoiny. Silne odbicie w tym segmencie. Także sztuczna inteligencja powiedziała nam tyle na ten temat. Co zobaczymy jeszcze? Wejdziemy sobie na Doge'a. Tak samo z tego co widzę, jest od kilku dni ewidentny trend wzrostowy. Mówimy tutaj 4%, tutaj 7%. Tutaj powiedzmy było małe wybicie 4, 2 oraz 1. Także ewidentny trend wzrostowy i zobaczymy jak długo to
potrwa. Także co wam powiem? Na dzień dzisiejszy zapraszam was jeszcze raz do giełdy BinX. Zapraszam was także do obserwowania mojego kanału. Dziękuję wszystkim za łapki w górę, za wszystkie komentarze, za subskrypcję. Widzimy się już prawdopodobnie w niedzielę o godzinie między godziną 11 a 12 lub w poniedziałek między godziną 11 a 12. I co powiem na koniec? Ciach Bajera.